Dobra, lecimy. Ojejku. To co, od razu lecimy już z tymi? Znaczy, ja mówię, ja niestety będę bardziej na doczepkę dzisiaj, bo no po prostu nie wiem, to co grałem, to na bieżąco mówię. Coś tam, nie wiem, może skomentuję, coś może dopowiem. No nie wiem, mogę ponarzekać na to, że mi się czegoś nie udało zagrać albo coś, tak? Bardziej takie smuteczki, no bo te gry, o których wiesz, które gdzieś tam mnie jarają i mi się podobają, to właściwie non-stop o nich gadam. Także u mnie tak to wygląda niestety trochę. No to powiemy o sytuacji podobnie. politycznej w kraju. Dobra. Nie, jakieś tam podsumowanie, wiecie. Ze mną na wesoło. Dokładnie. Wy jesteście merytoryczni, ja jestem głupi. Więc... Pan Wesoły. To ja ani wesoła, ani merytoryczny dzisiaj. No, to wiesz, jesteśmy chyba idealni. Marek Suski, Sasin, to, nie wiem, to tam jeszcze Błaszczak. Oj, trzech amigos. Ojej. Kwiat polskiej polityki. Dobra, jedziemy, dawaj, coś wymyślij. Kwiat polskiej planszy. Dżentelmeni przy stole. Witamy serdecznie. Na podsumowaniu roku, jak widać, słychać w tle. Maryla Rodowicz już wyszła na scenę. Dobry wieczór. Ale Maryla w tym roku nie na Dobry TVP, wieczór. tylko na Polsacie, także wiecie. To coś się kończy, coś się zaczyna. No, Tak jest, trzecia młodość. tak, chyba 7. No okej. Witamy serdecznie. Irek. Piton z Opola. Piton z Opola z Nie podszywaj się. sercem z Olsztyna i prosto z kosmodromu do nas. Tak jest. Louis Piotrek Armstrong. Tak jest. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. No zrobimy takie podsumowanie, pseudo podsumowanie, ale jak macie zamiar słuchać, nie wiem, jak chodzi Bieda zmywarka do podsumowanie. naczyń, czy jak się leje woda w kranie, no to możecie włączyć DPS i będzie troszkę ciekawiej. Niedużo, ale troszkę ciekawiej. No to co, lecimy z jakimś podsumowaniem tego żałosnego roku 2022. Może zacznijmy od jakichś takich wtopek. Co się takiego wydarzyło, co byście mogli zaliczyć do wtopy roku, jeśli chodzi, nie wiem, o rozgrywkę, grę albo zakup jakiś, który gdzieś uważacie, że był no nie bardzo trafiony? Patrioty od Niemców. No tak, bo A to oddaliśmy dostaliśmy. zanim przyszły. Ale to też jest takie planszówkowe. Nie zagrasz, a sprzedajesz. Jeszcze nie swoje. No, jeszcze nie. Tak, jeszcze nie swoje. Mm, No u mnie to była taką grą, na szczęście nie kupioną, ale zagraną, to była Granada. Pamiętna Granada. tak. Taka z Sekigahara, którą ktoś nadmuchał po prostu jak żabkę i myślał, że poleci, ale niestety no, ilość tych wsadzonych tam ulepszeń to nie bardzo się sprawdziła. Nie A to wiem, jeszcze- To jeszcze tylko no. podkreślmy, nie, że tam wszystko poszło nie tak, prawda? Bo gra się strasznie skomplikowała, tak? A cały fan z gry i całe to napięcie przede wszystkim chyba uleciało. Tak, jak w Sekigaharze są te autostrady, gdzie się po nich śmiga, to tak tu mam wrażenie, że wszystko, cała mapa po prostu zapchana była bloczkami. No były jakieś bitwy, ale to wszystko było takie niemrawe. No, zapchana była też ręka 20 kartami, których znaczenie tak naprawdę strasznie zostało osłabione. Te karty zdrad, pamiętam, z Sekigaharze są tak genialnie, takim genialnym elementem blefu i straszaka. No to tutaj to była miazga. A to kolejny przykład gry, który w teorii wygląda bardzo fajnie. Czytałem instrukcję i mówię, o kurczę, jakie fajne rzeczy, i statki, i takie jednostki. Tak. I ciekawa historia, ale kurczę, jak to strasznie nie siadło. No, Tak, ale z Polski tego, Ład, nie? Miało być fantastycznie, a no coś nie poszło. No, ale to tak autor stwierdził, że jego gracze uznali, że Jest lepszy. Sekigahara jest... Nie, że Sekigahara jest... że w Sekigaharze się za mało dzieje, no to on dołożył więcej. Dobra, to u mnie na pierwszy ogień pójdzie Granada, jeśli chodzi o Kapiszona, takiego, którego udało mi się zagrać w tym roku, a u was co? Piton? Ja nie kupowałem nic praktycznie, co jest niekolejową grą, także
ciężko mi powiedzieć, nawet gry dla dzieci jakieś tam pokupowałem, ale to były powiedzmy trafione strzały. A nie wypałem, tak jak mówiłem, jak gadaliśmy już na wakacjach, też taki wesoły odcinek, to znaczy nie wypałem. No. To jest gra 1851, która jest prototypem 18 Tennessee, która z kolei jest, która jest z kolei jedną z najnudniejszych gier 18XX, jaką znam i jaką grałem. Także 1851, która miała być 50, ale finalnie kupiłem 1850, ale tutaj no popatrz, 1 rok różnicy, a tak tutaj zabolało mnie to. Bo, Miejmy nadzieję, że to przyszłościowo mówisz i ten przyszły rok będzie lepszy niż ten. Tak, ale mam nadzieję, że kiedyś, wiesz, ta gra będzie warta, nie wiem, kupiłem ją za $50, będzie warta 55, także zarobię. Bo w ogóle ja źle zacząłem, powinniśmy zacząć od tego, co pod choinką znaleźliście panowie w swoich domach. Największa wtopa wśród tam gier to gra reprezentacji Polski. Nie? No i jeszcze szczególnie w meczu z Meksykiem. Nie no, cały rok żyłem tym mundialem, powiem wam i powiem słuchaczom, że cały rok po prostu się podniecałem jako kibic, wierny kibic. Ale najbardziej, to mówię szczerze, to kibicowałem Argentynie i Messiemu przed mistrzostwami i tak właśnie mi głupio było, jak graliśmy z Argentyną. I sobie myślę, kurde, fajnie jakby tak Polska wyszła i Argentyna i się udało. A potem jak oglądałem tą radość tam w Buenos Aires tych Argentyńczyków i tam polski dziennikarz ich wypytuje, a jakiś tam chłopak powiedział, chyba mocno był już porobiony: dziękuję, że pozwoliliście nam wyjść z pierwszego miejsca. Argentyńczyk? Tak, czy Polak? Argentyńczyk, nie? Oni byli wdzięczni, że mogli z nami wygrać. Także to piękne. No. Ale nie, no dobra. Takie sukcesy zawsze cieszą. Takie sukcesy. Ale jaka kultura. Kultura, tak. Wybrnął jak poeta. Nie no, przepraszam. Słuchajcie, ja jakichś wielkich kapiszonów nie miałem, szczerze powiedziawszy, w tym roku, ale w sumie tak pociągnę na szybko. Botanika. Pamiętam, jak słuchałem zresztą twojego odcinka, Piton, jak ty mówiłeś o tym Botaniku. Ja oczywiście tak cię nie posłuchałem i kupiłem w końcu tę grę pod granie z żoną. No i miałeś rację. Ale na początku podobała się, nie? Na początku była ten. Tak, nie. No. Nie, ta gra jest okej, tylko tak grasz i w pewnym momencie stwierdzasz, ale właściwie to na autentycznie. A to aż 3 designerów. Tak, niby tam jest gra, są jakieś ciekawe pomysły, ale jakoś tak nie porwał serca. To nie jest zła gra, ale tak no właśnie jest, nie wiem, tak. No nie taka, wiem, co nie taka jak wizyta w ogrodzie botanicznym, nie? Niby idziesz, patrzysz, ładnie wygląda, ale po co? No właśnie, ale na końcu roku jak tak sobie myślisz, sobie, mogłem pójść do skansenu, to bym przynajmniej w chatkach pochodził, a ten botanik, co mnie te kwiatki? W ogrodzie botanicznym to byłem chyba jedyny raz, kilka razy, ale tylko w Libercu w Czechach i pamiętam, do końca życia będę pamiętał rosiczkę, która zjadała muchy. Także jeżeli w tym botaniku byłby, wiesz, zjadanie, negatywna interakcja, to bym lubił. A tam raczej właśnie takie nudne sadzenie roślin. Tam są jakieś negatywne nawet interakcje, nawet, no mówię, no są niby ciekawe, sprytne rzeczy, ale po prostu. Przyjdą potem ludzie i będą tutaj nas jechać, tak jak was z brzdękiem, z klankiem. A ja właśnie chciałem napisać a propos tego klanka. Nie stresuj mnie tym brzdękiem. Nie no, ale tam więcej głosów było na nie i też ludzie jednak poczuli się tacy, że nie są sami, to było miłe. Że wiesz, że ktoś... ale słuchajcie, jak mnie ten brzdęk prześladuje. Byłem na treningu przed świętami. A koleś mówi, ty zajebista ta gra brzdęk. Po prostu ręce mi opadły. Myślałem, że się przesłyszałem. Mówię, co? On z jakąś klientką rozmawiasz. Miałem mu nawet powiedzieć, że znam takiego, który uważa inaczej, ale koleś większy ode mnie, więc się nie odzywałem. Ale z miliona gier no wchodzę i słyszę, zajebista gra ten brzdęk. Nie no, może to brzdęk butelek był, wiesz, albo coś. Nie no, ale to super, no. Super, że ludzie w to grają, podoba się. No. Ale chciałem napisać też komentarz na YouTubie, ale już nauczyłem się i też Irek mnie tam zawsze wyczulał, żeby przemyśleć to, co chcę napisać 100 razy, a potem nie napisać, nie umieścić komentarza i tak zrobiłem. Ale ja też grałem w brzdęka i to z dodatkiem nawet z ludźmi, którzy mieli po 50 lat, ale nie to taka stopa. Wiem, że to nie jest stopa roku, ale tylko chciałem powiedzieć, bo nie napisałem. Ale nie, grałem też z dużymi dziećmi
z chłopakami tam po 50 lat i dziewczyną prawie 50 i jak w to grałem, to też się zastanawiałem, czy mojemu dziecku by to podeszło i nie wiem. No i nie, myślę, że nie. I tam właśnie takie argumenty, że to nie jest gra dla dzieci, gra do piwka, to mnie tak trochę... A w ogóle dla mnie gra do piwka, która zajmuje, wiesz, dużo stołu i tam dużo czytania, to się tak jakby, no nie wiem. No nie, to nie jest dla mnie gra do piwa. No. Gra do piwa to jest, nie wiem, pędzące żółwie. No. To jest dla mnie gra do piwa. Ale no nie, mi też nie podszedł brzdęk, tak uzupełniając wasze... To poczekajcie, to jeszcze jak już zaczęliśmy od stękania i narzekania, to jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Dlaczego designerzy nie robią gier takich, że po prostu siadamy, wykładamy grę na stół, 5 minut tłumaczenia zasad i jedziemy? To mnie strasznie denerwuje w tych grach. Nawet gry dla dzieci to jest rozważanie, rozkładanie żetoników, układanie w jakieś stosiki. Te żetoniki ułóż tutaj te miple poukładaj w rządkach. Tutaj na tych polach, które są zaznaczone, połóż te miple, a te niebieskie w innym miejscu, a te inne. Później tłumaczenie tych zasad. To jest masakra i to są gry dla dzieci. Mam jeszcze jedną to nawet mi ręce opadają. Właśnie teraz jak powiedziałeś o tym, mam jeszcze jedną wtopę, tylko to... Ale dobra, to zaraz powiem o tej wtopie. To była gruba wtopa, bo to był prezent na urodziny mojej córki. Ale dobra, ale to co mówisz, no to... mów. Ale nie, no to właśnie a propos to, co Piotrek powiedział, to żywym przykładem są dla mnie pluszowe opowieści. Co prawda te pluszowe opowieści trzymałem w półce 2 czy 3 lata dosłownie. A to nie jest tania gra, prawda? Nie jest tania gra. I teraz jeszcze ją miałem przed reedycją, tak? I jeszcze ją potem sprzedałem na Elixie przed reedycją. Jeszcze tam ludzie mnie całowali, wiadomo w co. Po piętach. Tak, w pierścień władzy. Ale nie, ale to jest też taka gra. Trzymałem ją tyle czasu, dałem na 7 urodziny córce, tak? Zagraliśmy kilka gier, ale im dalej w las, to FAQ do tej gry ma 20 ponad stron. Instrukcja ma chyba 8 stron, FAQ ma 20 stron. Na BGG jest mnóstwo pytań. W ogóle obsługa tej gry jest taka żmudna, tak trudna. Kochany. I wiesz, siedzisz no to z tak dzieckiem. samo magia i myszy, ten sam kazus. Tak, magię i myszę też miałem i sprzedałem już bez zagrania. To te dwie gry, to są moje wtopy. Wiem, że to nie są gry z tego roku, ale powiedzmy może kupiłem je dawniej, ale miałem dać dziecku. No nie. Po prostu fan z tej gry był żaden dla nas. Ja rozumiem, że są dzieci, które mogą długo się skupić, właśnie poświęcić pół godziny, 1,5 godziny, 2 godziny na wysłuchanie zasad, na ułożenie żetoników, później na jeszcze rozgrywkę, która ponad godzinę będzie trwało, ale mi się wydaje, że takich dzieci to jest mniejszość. Ale wiesz co, na drugim biegunie... No ja takich nie znam. Na drugim biegunie to już mówię... No to Zombie Teens pamiętam właśnie miałeś w tym roku też ogrywany, nie? Co miałem? Zombie Teens, Python chyba. Tak, Zombie Teens, tak. Zombie Teens to jest przykład dobrze zrobionej chciałem gry jeszcze dla powiedzieć, dzieciaków. tak, Zombie Teens to jest gra, w którą jak sprawdzałem na statystykach, najwięcej razy zagrałem w tym roku. Tak jest, Zombie Teens. I jeszcze Robin Hooda męczyliśmy jeszcze z zeszłego roku. To też jest świetna gra. Moim zdaniem super rodzinna, prosta, a daje dużo emocji. Nie ma takiego rozkładania, tak jak Piotrek mówi, że wiesz, 100 tysięcy, jakiś tam tu żetonik, tutaj coś, jakieś mikrozasady. Tam po prostu się idzie i wali w kogoś. Tak samo te Zombie Teens, nie? No widzisz, a jest fabuła, jest jakieś legacy, nie? Tak. I w Magiach i Myszych też, ale nie jest to przeładowane właśnie zasadami. Nie, ale tam wiesz, ten AI tak zwany, czy tam granie za grę jest dla mnie potworne. I to, czy on idzie w lewo, czy w prawo, no w Magii i Myszy i w pluszowych opowieściach. Po prostu wiesz, czy robi to, czy tamto. A co w tym wypadku ty robisz? A czy tą kostkę można użyć tak, czy tą tak. Ale to jest, ale wiesz, ale to nie jest mój wymysł, bo tego jest pełno na BGG i fakt do tej gry jest. To jest po prostu i graliśmy w to we trójkę jeszcze, nasza Ula, Mała i Ada i wiesz, i ja tylko znałem zasady i ja potem gdzieś w faku to patrzyłem i widzę jak dziewczyny tam, wiesz, 5 minut czekają, żebym ja przeczytał. A to dewastuje rozgrywkę, tak, nie? To jest takie, to dewastuje. Wiesz, a chodzi o to, żeby przesunąć pionka czy w lewo, czy w prawo, nie? Jakąś tam figurkę. I ja szukam 5 minut, co ma zrobić ten potwór, czy on idzie lewo, czy prawo. Nie wiem, czemu ludzie takie gry robią. Ale to nie jest gra dla dorosłych, a dla dzieci to jest mordęga, nie? Więc nie wiem czemu tak, no. Fajne, wiesz, fajne założenia, fajne figurki, podejrzewam, że o to chodzi. Znaczy wiadomo, dobrze się gra sprzedaje. Swoich fanów wśród dorosłych, no ale to już trzeba być naprawdę wytrwałą osobą, żeby tutaj ogarnąć to i tą fabułą się cieszyć, żeby te zasady nie przeszkadzały nam. Można dobrze, wiesz, przygotować i setup, i zasady, tak, bardziej wyjaśnić, a nie robisz instrukcję na 8 stron, wydaje ci się, że okej, jest spoko, jest łatwo, bo tak myślę, że też ludzie do tego podchodzili, nie?
A potem się okazuje, Kolejnym że... genialnym tytułem jest przecież nasz Avel od Rebela, nie? No A tak, tam jest sporo setupów Wawelu, akurat tej żetoniady. No Ale jest tam to ładnie akurat... ogarnięte, kurczę. Ale Nawet jest proste, zasady, tak. no, proste. dają ci Oje- naprawdę duże możliwości zabawy. Nie, to na pewno, ale też to jest Super Diva. Akurat tej części nie lubię, ale tam jakby rozgrywka mi to wynagradza. Ale jeszcze na moment wrócę. No nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie i mam nadzieję, że pomału od tego będziemy odchodzili, że jeszcze ten taki kazus, że jak się mówi o grze, to się mówi na przykład, czy dałbym tyle za tą grę? No, bo jest dużo żetonów, dużo tam, wiesz, nie wiem, figurek, czasami dużo jakiejś tam plansza, dużo jakiejś tam kontentu, nie? Czyli wiesz, te żetoniady tych figurek, tych drewienek i tak dalej. Kurczę, no rozumiem, są ludzie, dla których to jest ważne. No, dla mnie ważna jest gra, tak? Jeżeli mi gra właśnie jeszcze usprawnia setup i później rozłożenie tej gry, złożenie i później granie, no to jest dla mnie po prostu błogosławieństwo. A jeżeli jest po prostu miliard tych rzeczy, żeby to się dobrze prezentowało na stole, żeby to tak bizantyjsko wyglądało, tak bogato, żeby z No, żeby to się przepychem przede po wszystkim prostu. dobrze sprzedało, nie? Żeby Tak, ładnie no to na wizualizację wyglądało, żeby to po prostu oczami ludzie kupili i tyle. A że to, że później to trzeba to rozkładać i klnąć, to już... Chociaż tego nie, część ludzi to lubi, ale chyba też tak do pewnego stopnia, no bo no ludzie na przykład do tych Gloomhavenów, tak, kupowali jakieś inserty, w ogóle cudawianki, tak? Rozkładali gry 3 godziny przed przyjściem pozostałych graczy, przed rozgrywką, no. A pół Okej, godziny no- przed dzwonili ludzie, że nie przyjdą. Ale to nie szkodzi, ale tak? ja wam powiem- Zanim to złożę, I to z rutym insertem o stół. Z Gloomhavenem to miałem w tym, mam dalej w pudełkach na śrubki i dopóki synu się nie nauczył chodzić, że nie wchodził na stół, to Gloomhaven był u nas cały czas rozłożony, także, na stole. także No. tak, na stole i to nie było problemu z setupem, ale tam, no dobra, był upierdliwy trochę, powiedzmy, że był najgorzej, Tylko szukanie 50 plansz, nie, ale sama rozgrywka tak nam, wiesz, siadła, tak, dla mnie to jest dycha na BGG i no To proszę. super, nie? Wiesz, to jest super, to jest właśnie to, co mówisz, że jak potem sama gra ci wynagradza to nie, no zapominasz, to okej, nie? to okej. A nie jak no. pluszowe opowieści ustawiam, niby tam 3 minuty, bo tam jakieś żetoniki, stronę z książki otwierasz, a potem pierwszy rzut kością i się zastanawiasz, kurwa, 5 minut, jak ten potwór się rusza. A w tym czasie dziecko sięga po narkotyki zamiast się bawić i wiesz, to jest dramat. No to nie idźmy tą stronę. Życie, no. Dobra, to dajmy coś teraz weselszego. Weselszego. Tak, dokładnie. pozytywnego, no, nie dziadujmy. Ale dobra, Panowie, ale, macie u mnie coś ale no, najgorsze no, jest no. to, że u mnie w topy to gry, wiesz, dla córki, gry dla dzieci, nie? Że miało być tak pięknie, urodziny, a potem chyba Magię i Myszy miałem mi dać na Dzień Dziecka i obie gry sprzedałem. A najlepiej, jak potem prezent urodzinowy gdzieś sprzedaję, pluszowe opowieści, ale dramat, nie? A potem mówię, No, że ale u mnie to samo, to jak jesteśmy pożyczyłem jeszcze koledze. Co tam przy dzieci topach, no cyganą to- mnie. No. To przecież ja kupiłem Zombicide'a drugą edycję, oszukując się, że pogram z dziećmi. To już nawet żona mnie spytała przed świętami, będziesz sprzedała tego Zombicide'a? Ani razu nie zagraliśmy. Nie zagraliście? Ja mówię, nie, będę malował figurki. Co? I pod choinką znalazłem farbki. Farbki. Nie, Ale nie ma tego złego. To jeszcze kupiłeś wersję w języku, jak to kiedyś ładnie mówi, Goethego. nie? Niemieckim, tak. Tak, ale teraz Dzieci teraz się boją niemieckiej tej dominacji. no tak. Jak ktoś oglądał Mundial, to widział jaka niemiecka dominacja. Dobra. Niemcy pojechali wcześniej od nas. U nas na Opolszczyźnie Się cieszymy. u nas żałoba była. Flagi do połowy masztu. Mieli tyle pieniędzy zostawić, Tak, a tak. tu zwinęli się. Dokładnie. Gogolin w żałobie przez 2 tygodnie. Dobra, dawajmy coś wesołego. Dawaj, przechodzimy do tego, co najlepsze. Jakaś gra, rozgrywka, jakiś zakup albo jakieś wydarzenie tegoroczne. Macie coś? Piotrek powie Bertra. No kurczę, no. Nie, no tak, no to w skrócie, bo już strasznie dużo o tym, jak wywołany zostałem, strasznie dużo o tym gadaliśmy na kanale, ale tak, no to jest i zaskoczenie roku, i nowość roku, i No to chyba powiedz też pod gra kątem roku. podsumowania, czy dalej jesteś zakochany? O, w tym sensie. Tak, nowe tam zdecydowanie. zmiany zasad i tak dalej, dalej nie przeszło ci?
Nie. Wręcz przeciwnie. W sensie, no jakbym miał możliwość, to ja bym w to grał dzień w dzień po kilka partii pod rząd, tak? Ciurkiem po prostu. Tylko poza tobą, No. poza tobą nic to nie gra, to w Polsce. No nikt to nie gra. Znaczy nie, akurat mam tutaj Maćka, mam kolegę Polaka, tak? Z którym akurat gramy, także to jest jedyna osoba, tak, ale reszta się zgadza. No fenomenalna, dla mnie fenomenalna gra, tak, bo świeża, tak, z tą mechaniką gdzieś tam zapożyczoną z Sekigahary, ale zupełnie inna od Sekigahary. No ja mówię, według mnie to będzie hicior. Niestety jakby no, kiepsko to się przebija, tak jakby na tym P500, tak, na GMT to kiepsko rośnie, ale myślę, że spokojnie W pomalutku. końcu w końcu wyjdzie, no. No Piton, co ty byś dał jako taki perełkę tego roku? Jeszcze chciałem Czy wam gra, zadać czy- jedno pytanie o nowość, ale to za No. chwilę. Dla mnie absolutnym objawieniem, tylko ja będę mówił cały czas o grach kolejowych, bo niestety, no tutaj, wiecie, jestem U ciebie to będzie konwent. monotematyczny, mononukleozem. To Old Prince. Dla mnie objawieniem jest gra, o której w sumie nie gadaliśmy. Może tam Kurde, się gdzieś no, przebijała. zagrałbym. A na No. początku byłeś chyba taki sceptyczny Nie, troszkę, czy ja nie byłem. Łukasz nie, bardziej. Nie, Łukasz to był Łukasz. sceptyczny. okej. I Przepraszam. czekaj, jakieś pierwsze z brzegu miasto z Polski. Kraków chyba też tam bardzo. Kraków Pluł, chyba tak? też. No może nie pluł, ale też chłopaki tam widzieli Ale teraz mniej, pozytywnie mniej z możliwości. tego, co Tak, słyszę. tak. Nawet moi koledzy, nawet tutaj kolega Maruda Czarek mówił, kurde, musimy w to zagrać, bo tak chwalą na forum, nie? I nawet przed świętami, bodajże przed Wigilią, tak, 23 online coś pograliśmy i oni mówią, to wytłumacz nam chociaż, a ja mówię, że ja wam będę tak to tłumaczył długo. No i chyba w sumie tłumaczyłem im, nie wiem, godzinę niecałą, czy 50 minut tam klikaliśmy na pałę i chłopaki stwierdzili, że dobra, jednak ta gra jest tak inna, że to nie jest takie tłumaczenie na pałę. To powiedz coś więcej, co tam się dzieje, co jest taką innością tutaj w tej No to pierwsza rzecz, jak licytujemy firmy prywatne, to już jest gra w grze, bo tasujemy, no w skrócie, tasujemy prywatne, każdy z nas ma firmy prywatne i każdy jest tym aukcjonerem, aukcjoner powiedzmy, że ty wystawiasz coś na sprzedaż, tak? Że ty wystawiasz nam na swoją sprzedaż. tak jakby prywatną firmę wystawią. Tak, my to możemy kupić, jeżeli tego nie kupimy, to ty to kupujesz. To jest nawet taki fajny motyw. I wiadomo... Ale ustalasz cenę jakoś startową? Nie, znaczy są nominalne ceny. Są nominalne ceny. Kurde, sorry. Tak mnie naprawdę. Ale nie możesz zablokować cały miesiąc jakoś. jestem chory. Nie możesz tego zablokować, tylko tam jest taki fajny patent, że czy te dobre firmy licytować na początku, czy na końcu, bo jeżeli ludzie nie kupują twoich firm, to ty je musisz kupić. A jeżeli kupują, nie wiem, dobre firmy, to się spuszczają z pieniędzy, dobra. a ty możesz ich wtedy firmy kupić, bo oni nie mają tych pieniędzy. Mhm. Tam jest w ogóle już tak Lubię takie. może nie pokomplikowana ta licytacja, ale dla mnie jest tak świetnie to zrobione, tak mądrze. A powiedz mi, a te firmy na początku to jakoś draftujecie, losujecie? Jak to jest? Losujesz, tasujesz. Po prostu Tasuje zawsze się, jest, losuje, no. jest losowy setup. Losowe są takie dwie firmy, Shortline, Mainline i ten Shortline. Losujesz też do nich odpowiednie miasteczka. Udziały? Więc udziały, miasta. Więc ta gra jest za każdym razem, powiedzmy, inna. No sam setup, licytacja, wszystko zmienia. Tak powiem. Zmienia. A powiedz mi, a jak ktoś kupuje od ciebie tą firmę, tego prywaciarza, to te pieniądze do ciebie do Nie, kasy do idą? banku. Tam się spłukujesz z pieniędzy, ale zawsze firma, która jest duża, ta Mainline, nie Shortline, Mainline będzie pływać przynajmniej. Potem są firmy, które dają dodatkowe udziały. Można zamienić. Jest tam firma Killer, która się nazywa Bank, po prostu Union Bank. Bank to jest jakby taka twoja dodatkowa ręka, że gracz może dokupić udziały ze swojej kabzy, ale nie liczą mu się do udziałów na ręce. Że jest jakby takim zapleczem jego. Do limitów. Do limitu, dokładnie. I to też robi fajną robotę, bo jeżeli gra trwa bardzo długo, to gracz, który ma bank, będzie dokupywał te udziały. I on będzie miał z 10 udziałów albo i lepiej niż inni, dużo więcej udziałów i on na pewno wygra. Więc jak ktoś nie ma banku, to reszta osoby praktycznie grają przeciwko temu graczowi, który ma bank. I na początku też było tak, że bank wygrywa zawsze, ale nie wygrywa. No. Pograliśmy. Jak to w kasynie. Ale bank czasami nie wygrywa i nawet może być gwoździem do trumny.
No to naprawdę. Są powiem wam, bankruty? Spotkałeś się z są, bankrutami? jak najbardziej, są bankruty. Sama potem już Mhm. operacja, to jest, w grze nie ma prostych torów, są same zakręty. Jest jeden kafelek prosty, kurde. który ma firma prywatna, to już też sobie trzeba tutaj troszkę budowanie tak, wiecie, przeresetować. Ale rozumiem, że to nie jest Run Good Company, tylko taki typowo giełdowy tytuł? Czy Kurde, coś pół na pół? i tak, Jak powiem, nie ciężko? mam, ciężko mi powiedzieć. O, Trzy, na przykład w rundzie giełdowej możesz sprzedać 3 udziały tylko. Więc nie spuszczasz komuś spółki, O, tylko 3 udziały. To jest też Mhm. dobre, bo ja pamiętam pierwsza czy druga gra i z jakimiś typami grałem i sobie myślę, cwaniaku, no to już masz małą firmę, nie? I nagle 3 udziały są, co jest grane? Jakiś błąd jest na stronie, a potem, kurde, no tylko 3 udziały. I tam naprawdę możesz, wiesz, pchać się w czyjąś firmę, bo ktoś ci jej nie wciśnie. Po prostu, żeby komuś wcisnąć Mhm. firmę, to już trzeba dobrze to zaplanować, tak? Żeby ona była na tyle atrakcyjna, żeby się ludzie wepchali, kurde, a ciekawie to a brzmi. żebyś ty miał po prostu te udziały, powiedzmy No ale to 4 nie ma udziały, szans na 3. wydanie tego, tak? Na wydanie. Nikt nie mówi o wydaniu. Grand Trunk Games, ten Joshua Starr, ten, który wydaje teraz Shikoku, mhm. to on był testerem też głównym. On zawsze na Twitterze czy Instagramie daje, że on grał w to, wiesz, setki razy. Był też testerem No. tej gry i on tam się podnieca i tak ogólnie jakby te zakulisowe rozmowy są takie, że No, czyli pewnie on będzie. on będzie raczej to wydawał, wyda, nie? ale potem jak Shikoku już ujrzy światło dzienne. Bo Raczej. bo tak by się pewnie już Szkot by już się pewnie Tak, schylił ale po też to. na BGG nawet był taki wpis, że, Ale nikt się Szkotowi nie chce schylać. że autor jakoś nie ceni Szkota i jakby nie dał mu tutaj, nie dał mu pierwszeństwa do wydania. Znaczy ta gra jest ogólnie, gość ją zrobił, pan Lucas Boyd się nazywa, zrobił ją i ona jest do wydruku. Pliki są, wiecie, są darmowe, więc ta gra jest pełna. No tak, tylko musimy poprosić Ksenira, Tak, żeby nam zrobił. no kiedyś mu mówiłem, żeby coś mi zrobił, ale Hrabiostwo się na nie razie. chce. Tak, Senira też, jeszcze Marcina z Olkusza. Nie no, zrobić fajną grę to trzeba naprawdę mieć też umiejętności. Narzędzia i no może. Ale Old Prince naprawdę jest dla mnie objawieniem. To nawet może kiedyś coś opowiemy. Myślę, że Kraków wcześniej coś powie bardziej mądrze. A my się do tego dokleimy i Nie, dodamy. no my zrobimy, No. wiesz, jak zawsze wrzutę z faktu, nie jakieś tam bzdury, tak jak ostatnio mówiłeś, wiesz, cycki na ostatniej stronie, żeby tylko była oglądalność. Zainteresowanie. Tak, ale nie, Old Prince to No jest widzisz, dla mnie Old coś Prince niesamowitego. jest. Old Prince i 28 to są dwa takie tytuły, które właśnie są intrygujące, bo właśnie tak mają całkiem ciekawe opinie, a oba tytuły na razie nie słychać, żeby miały być wydane. Znaczy też jest, 20, 28 też nie będzie wydane, na pewno, więc tak, sam zrobisz, będziesz miał. Ale widzę Mhm. widzę Old Prince już od 3-4 graczy, tak? Chyba jest nawet rekomendowany. On jest tylko na 3-4. Tylko na 3-4 Mhm. i na 3 jest mniejszy chaos, powiedzmy, a na 4 jest taki wyższy poziom trudności, mi się też podoba. Mhm. Okej. Ale działa dobrze na 3, czy No nie, raczej byś, bardzo dobrze. To jest rekomendował? jedyne tam, znaczy jedyne, no 3-4 graczy. A co jest jeszcze ciekawe, że pociągów tam jest pełno, bo tam są pociągi heksowe, potem pociągi z plusem, potem nagle jest pociąg 7, dopiero permanentny i diesel, który kończy grę. Jak ktoś kupi, to jeszcze jest zestaw rund operacyjnych. Z głowy to no nie policzę, ile jest tych pociągów, ale chyba 10 rodzajów. Tam 2H, 4H, 6H i tak dalej, bo heksowe. Potem jest tam 2+, 3+, 4+. Potem jest ta 7, diesel. No po prostu na początku są bardzo tanie pociągi i ten train rush też się wydaje taki raz, że absurdalny, a dwa, że no nic ci nie robi, bo ktoś ci tam skasuje pociąg, ty kupujesz następny i następny i następny, ale jak już dochodzi do tych firm, do tych permanentnych, to już jest słabo, bo już wtedy pieniędzy nie ma. A inna rzecz to jest tak, No dobra, ale transze, jeszcze ale tak- jedna rzecz, transze jak z 60, to co z Irkiem rozmawiałem, że im dalej w vlastnym firmy są tańsze, znaczy Aha, mniej niżej pieniędzy, się otwierają. niższy par value mają, tak. Mhm. I to jest też mistrzostwo świata. Bo jest całościowa kapitalizacja. Tak. Także a rozumiem, że że taki większy, świeży powiew świeżości, że tak powiem. Zdecydowanie. W Tak. tym Tam są jakieś maskowym światło. górnicze spółki, tak? Coś takiego? nie, Dobrze kojarzę, czy nie. To jest firma państwowa, Mi się- ten Prince Edward Island. Tak, w ogóle ta wyspa jest śmieszna, tam gdzieś u wybrzeży Kanady wymyślili, żeby tam zrobić kolej państwową, okazało się, że tam nikt nie chce jeździć, w ogóle to było nierentowne. O tym jest ta gra. O kurde. To nie, tam jest taka fajna państwowa firma, która
potem się jakby prywatyzuje w ten sposób. Nie nacjonalizujesz, to prywatyzujesz. Odwrotnie. Czytam sobie opis Czyli krytykowana takie PGR-y, które stały się później prywatnymi firmami. krytykowana jako najbardziej krukt, czyli no pełna przekrętów, tak, i tych oszukańców, Tak. firma kolejowa na świecie, tak, no ale to jeszcze PKP. Nie, ale tak było, że po prostu zainwestowali kupę pieniędzy, a tam same skały, nikt tam nie chciał jeździć, a to korona brytyjska to lansowała, a się okazało, że to jest nic nie No, warte. kto miał zarobić? Kto miał zarobić, ten to zarobił, no dokładnie. Nie, gra jest świetna, to powiem tak, to jest objawienie, no nie wiem, tego roku ostatniego, tam końcówki ostatniego. I jeszcze z takich gier to 22, bo to też tam może kiedyś poopowiadamy więcej, ale 22, która jest już starą grą, 1822 i tam jej te iteracje, to im więcej w to A zacząłem która grać. konkretnie? No 22 i mi się akurat Kanada podoba. Chociaż teraz jest Meksyk i PNW, te 22 PNW, które ten koleś z GMT wydaje, ten Ken. No dobra, a powiedz mi, ale a świetnie. ta Kanada to jest do zagrania w mniej niż 8 godzin? Nie. Na pełny skład nie. Ale jest, Myślę, że nie. ale działa. No, jak jest czas, jak są chęci, to działa dobrze. Tak, to działa. To jest bardzo fajne. Nie, no, sam mechanizm licytacji w tych grach, powiem ci, że jak więcej pograłem, jak człowiek zaczyna już trybić, jak to działa, jaki jest ten flow tej gry, to jest niesamowite. Te licytacje robią taką robotę, takie wysokie napięcie, powiedzmy, ukryte tam jest. Wysokie napięcie w sensie Friedmana Freeza. No. Kurczę, no świetna gra. To też jest dla mnie druga gra tego roku, którą pokochałem. Nie? Jak wcześniej tak nie byłem przekonany, myślałem, że to jest też taka lightowa gra operacyjna, tam się nic nie dzieje, ale potem jak się więcej pogra, ludzie wiedzą, co licytować, to no świetne. A to jeszcze, wiesz co, jeszcze dopytałem, bo my graliśmy w ten New England, to było też 22, prawda? Ja strasznie hejtowałem tą grę. Nie. To nie, dobra, nie, to To New England po prostu chyba. Tak. To zmieńmy temat. 22 to ma tą licytację prywaciarzy po prostu. To jest taki najbardziej... W każdej rundzie giełdowej jest licytacja po prostu. Ale dobra, nagadałem się, to nie wiem, Irek, powiedz o swoich odkryciach. No wiesz co, no u mnie powrót, tak jak tutaj wspominałem o kolejowych, to powrót 18 tak naprawdę ten rok to był pod sztandarem tych tytułów. I z tych wszystkich tytułów, które udało się gdzieś tam spróbować zagrać parę razy, to chyba największym takim zaskoczeniem, taką piaskownicą to jest dla mnie cały czas ta 62 jako taki tytuł, który nawet po tych kilku partiach wciąż jest dla mnie nie do ogarnięcia, jeśli chodzi o możliwości, które tam są do wypróbowania. Widzę po prostu, jak można się tam genialnie bawić. Oczywiście pewnie gdzieś się pojawią w końcu jakieś tam ramy i zobaczę, że na przykład takie działania się nie opłacają, ale na razie po prostu każda partia to jest taka niesamowita zabawa, po prostu jak dziecko w piasku, bo jest dwa rodzaje kapitalizacji. To mi się strasznie podoba. Te różne licencje na pociągi. Fuzje, czyli łączenie tych spółek, które mają różne najczęściej licencje, żeby w takiego jednego wielkiego potwora. Te kontrolowane bankructwa, kiedy spuszczamy firmę, żeby ją później podnieść po prostu. To jest bardzo ciekawe. To, co jest super, możliwość kupienia wszystkich udziałów. Nie masz ograniczenia do 60%, tylko możesz sobie i 100% spółki trzymać, więc bardzo mi się podobają te... Bardzo fajny ten koniec gry, nie? To ucięcie. Wchodzi tam ostatni permanentny, ostatnie przyjazdy, dziękuję, dobranoc. Bez żadnego tam już bawienia się w smutne jeszcze liczenie, rozbijanie banku, wyliczanie na kalkulatorze. Nie można budować nic, nie można już nic, żadnych fuzji, tylko po prostu jedziemy tam kolejne OR-y i podliczamy. No. Także ogólnie jestem zachwycony każdym tytułem, który udało nam się zagrać w tym roku. Doliczyłem teraz gdzieś tam, zbliżam się do 70. partii, jeśli chodzi o te wszystkie 18 przez te lata, które gdzieś tam wcześniej grałem i teraz w tym roku. Na szczęście większość na stole, to też mnie cieszy. I co, no powolutku zaczynam coraz odważniej grać. Taki komplement, jaki mogłem usłyszeć to w rozgrywce w Sycylię na 3 osoby. No wiecie co, chłopaki, fajna gra, ale minus jest taki, że zawsze muszę siedzieć koło Irka.
Bo to niestety lubię sobie poeksperymentować i to różnie się odbija na współgraczach. Nie, ale ja też powiem, że widać u ciebie duży progres, nie? Bo tam wiem, że i z Marcinowi napsułeś krwi, ale też ja ostatnio ile razy nie grałem, to najbardziej spodoba po partii na ciebie patrzyłem, tak powiem. Znaczy, zniknął już ten sentyment, no nawet Marcin ostatnio mówi w 60. Ty, no jak świnia tą spółkę po prostu zarżnąłeś, wziąłeś ją, zarżnąłeś i wyrzuciłeś. Nawet kropelki krwi nie zostawiłeś. No i rzeczywiście udaje mi się popchnąć tą grę dzięki temu do przodu. 60 może się bardzo łatwo wydłużyć, przeciągnąć, jeśli tam się nie gra odważnie, nie? Tak mam wrażenie właśnie, że jeśli tam się nie skacze po tych spółkach jak po żabkach, to brakuje pieniędzy na pociągi, a jednak tak bawiąc się tym, to rozgrywka jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca, także na 2 osoby mam nadzieję, że uda się jeszcze pograć, bo mi się bardzo podoba. No, więc ale ode mnie taki zachwyt po prostu tymi grami. Nie bawisz się już tego budowlańca, nie? Który tam, moja firma, to jak mogę ją sprzedać, prawda? Jak porzucić, jak ona ma takie piękne tory i tak dalej. No nie, bez sentymentu. Dokładnie tak i no cały czas się uczę patrzeć na świeżo, czyli wykorzystywać to, co już tam zobaczyłem w mądry sposób w partii, nie? Żeby nie walić głową w mur, nie? No nie zawsze to wychodzi, ale już coś tam powoli, to mówię, to 70 partii mi to zajęło, żeby zacząć gdzieś tam patrzeć troszkę szerzej na te gry, ale to jestem mega zachwycony. No jest to... Są to tytuły, które tak naprawdę zdominowały nasz stół. To ktoś mógłby tam narzekać, że jest monotonia i tak dalej. No ale z drugiej strony wszyscy dobrze się bawimy. To nie jest tak, że ktoś tam kręci nosem, zagrajmy w coś innego, tylko no wszyscy chcemy to ogrywać i bawić się tym po prostu. To był Także ode mnie dużo. Od ciebie duży plus. Nie, ja się śmieję z tego, że mówisz monotonia, to był właśnie przy tym brzdęku, jak tam pojazd na wasze wynurzenia i komentarz, pozdrawiam, komentarz o tym, że właśnie 18... Ale nie graliśmy z 7-latkiem. Nie graliśmy z 7-latkiem, więc nie ale wiem. Nie, tylko chodzi mi o to, że te 18 są właśnie powtarzalne i tam jakieś już, nie wiem, że ktoś tam napisał, że prototypy, to już tam olewam to, ale to właśnie to takie, jak ktoś uważa, że są powtarzalne te gry, to nie zagra potem w 22, w takie 62, 60, w tego Old Prince'a, który po prostu to jest miazga dla mnie. Wiecie co, bo kiedyś te gry były, wiadomo, częstotliwość nowych gier, nowych pomysłów była tam większa, potem nie wiem, 17 wyszła, potem 62 powiedzmy, potem te 22 i tak cicho, nie? I nagle wychodzi Old Prince, potem po tych 5-6 latach po 1822, nie? Znowu jest coś, co jest dorzucone do systemu taki... Łamanie tych paradygmatów tak, trochę też. Jest też mix, wiadomo, że jest mix tego wszystkiego, co było, tak? Ale znowu jest coś nieprawdopodobnego, że gry, które będą miały właśnie 50 lat w przyszłym roku, to nadal są świeże, nie? Nie ma czegoś takiego jak w euro, jednakże już wyczerpało się to po prostu. Że te mechaniki zostały odkryte, wiadomo, są jakieś tam miksy, lepsze, gorsze. Znaczy też nie mówmy, no jest trochę 18, które gdzieś tam tak, czerpią mocno, ale chodzi nie? mi Z o to, jakimś że tam wiesz, że rozwinięciem tutaj tematu. jednak, ale tych gier jest stosunkowo mniej niż euro, nie? Stosunkowo. Jak sobie popatrzysz, ile jest tych gier, a ile jest euro, ile wychodzi, wiesz, to Eurogier chyba wychodzi na, nie wiem, miesiąc, 2, więcej gier niż tych 18 jest w całości, tak naprawdę. Ale chodzi mi o to, że dalej ludzie są w stanie grzebać w tych grach, dalej w stanie coś wymyślać, żeby jakby odświeżyć ten system. Jest progres. Tak, jest progres. Jest jeszcze taka gra 18CO, ale w nią tam zgrałem parę razy. Też jest niesamowita. CO2 też... może. Nie, no CO. Chyba chłopaki w dwójkach też mówili. Lacerdy? Jak nie, 18 CO, ale te CO2 to to dawno temu grałem. A właśnie a propos Lacerdy, graliście w maszynę pogody? Jego? No nie, jakoś. Moi koledzy... Lublin biedny jest. Moi koledzy właśnie tutaj bogaci grali, ja tam zawsze mówiłem, że akurat nie mam czasu i tam taka dyplomacja niemiecka, po czym najeżdżałem ich Babcia chora. Tak, po czym najeżdżałem ich od strony linii Maginota pociągami.
Ale to mówili, że strasznie ta gra jest też według nich taka nakomplikowana, powiedzmy, wiecie, że jest właśnie tak jak Piotrek mówił wcześniej, że jest powrzucane wiele rzeczy, pokomplikowane już tak absolutnie na siłę, że wcale nie czuć jakiegoś tego geniuszu, tego Lacerdy, nie? Że oni też jakby jako fani tego pana są zawiedzeni, także no ciekawy jestem, jak nie wiem, ktoś posłucha, ktoś dotrwał do tego momentu, może napisze, czy ta maszyna pogody jest dobra, czy niedobra, bo sam jestem ciekawy, bo wiem, że moi koledzy są mega krytyczni, też marudzą. Pozdrawiam cię, Czarku, jak słuchasz. Nie to, co my. Nie to, co my. Nie, my tylko tutaj same superlatywy. Ale no ciekawy jestem, bo to był mega hit tego roku, nie? I tak jestem ciekawy, jak ludzie odbierają. A dwa, że ta gra kosztowała 700 zł jakoś. Więc to jest też kolejna... No, ten pan się ceni. To kolejna rzecz, która mnie po prostu... On umie w biznesy. No, zgniotła, nie? Jak kolejne euro, powiedzmy, jakieś wybitne, niewybitne, kosztuje tyle pieniędzy i jak sobie to porównuję do tych gier kolejowych, to faktycznie wydam czasami dużo pieniędzy na taką grę, ale ta gra mi służy i będzie służyć, więc tutaj też się dlatego dalej kocham w tych Podoba pociągach. mi się, że 18 nie poszły w stronę gier solo, to znaczy, że nie boją się konfrontacji i nie starają się kosztem tak jakby zachęcenia nowych odbiorców, obniżenia tego progu interakcji, nie? To, co robi troszkę euro, nie? Że każda gra musi mieć wariant solo, no a wiadomo, to się przekłada na to, że no ja rozumiem, że ludzie nie chcą, wiele osób nie chce konfrontacji na planszy, mają jej dość już na co dzień w pracy, więc szukają przynajmniej jakiegoś takiego relaksu nad planszą. No ale są osoby takie jak my, które lubią jednak rywalizację i odkrywanie, co przeciwnik może czym cię zaskoczyć, nie? Nie zasady, nie mechaniki, tylko właśnie to, co przeciwniki. I mimo gier Lonego No właśnie, chciałem w powiedzieć... systemie 18XX Chciałem powiedzieć, że ty zaczynasz mówić, że nie ma solo i wtedy wjeżdża Lony na białej lokomotywie. No 62 też ma przecież Ma te też solo. solo, Tam tak, chyba tak, ludzie tak. nawet chwalą sobie. Tak, chwalą. ale są to jakieś pojedyncze, a jednak ten system trzyma się trochę tak jak splotery, nie? Mają pewien wyznacznik stylu gry i tego się trzymają, więc to mi się No, ale podoba, też- że tutaj nie poszli za trendami. Też jest, ale też jest pan Scott, który oddajmy mu, bo wydał dużo fajnych gier, tych klasyków, ale też wszystkie jego gry, które wydaje, jego prototypy, jego nowe pomysły, bazują na tym, żeby tylko jego stan konta się powiększał. Także to jest, wiecie, McGuffin, ten gimmick w jego grach, nie? Na czym polega McGuffin w tej grze? Żeby miał więcej pieniędzy. To nie ma co. To... No on pograł w 18 i wie, o co chodzi. No ja czekam, kiedy on w końcu wypuści na przykład 18 z plastikowymi dworcami, nie? Ale to nie, to Scott jest dla mnie takim gościem, który już poszedł naprawdę w komercję, dużo dobrego zrobił i fajne gry wydał, czy tam będzie wydawał też te dobre. Tak. Ale jednak ma tą żyłkę, wiecie, biznesmena. No tak jak mówicie, nie? Bo to jest tak jak 18-kowe, nie? Trzeba wydoić i spuścić. I zostawić. A wiecie, ja tak jeszcze powiem, że... A gdzie jest wydawca? No nie ma. Ja nie mam nic przeciwko tym. Nic nie mam przeciwko tym grom solo i wariantom solo, dopóki jakby gra jest zgrywalna też na więcej osób, nie? Okej, jak ktoś chce sobie... Bo wiecie, to też czasami tak jest, że no ktoś nie ma, bardzo chciałby pograć w daną grę, jest solo, pogra sobie solo, a później na przykład za pół roku, za rok, za dwa ten legendarny sąsiad w końcu się wprowadzi, tak? Czy gdzieś tam wyjdzie w końcu ktoś z jaskini, potknie się o tych dwóch jeszcze jakichś innych wariatów, czy gdzieś w internecie ich spotka, wyjdzie w końcu ze strefy komfortu i zacznie grać, prawda? A tak by być może nigdy nie spróbował, także... No nie wiem, mi te solo nie przeszkadza, tylko, nie? Dopóki... Wiesz, to jest wszystko fajnie, bo to jest dla ludzi, tylko że minusem jest, kiedy pojawia się taki główny trąd w tym kierunku, że przede wszystkim gra ma być produktem dobrym solo. I znika ten element rywalizacji. No zobacz, Osadnicy z Katanu, gra sprzed tylu lat. I jaka tam była interakcja? Tam była świetna interakcja. Trzeba było handlować, dogadywać się, negocjować, odcinać przeciwnika. No a 20 lat później mamy teramistykę solo. No. Nie, ja się zgadzam. Do mnie jeszcze bardziej przemawia to, o czym ty mówisz, że jak nie masz tej możliwości zagrania solo, to cię zmusza do tego, że jak bardzo chcesz zagrać w tą grę, to po prostu znajdziesz sobie tego współgracza.
Że tym bardziej, że w dzisiejszych czasach to naprawdę, no już są takie możliwości, że o ile ktoś faktycznie w jakiejś takiej malutkiej wioseczce nie mieszka, a nawet jeżeli mieszka, to może w PKS wsiąść sobie czy coś innego i gdzieś tam podjechać raz na tydzień, czy jakoś inaczej się umówić, tak? Że to zmusza też ludzi do tego, żeby właśnie wyjść na świat i jednak... Wchodzić w relacje. Tak, z drugim człowiekiem jakoś tam się dogadać, umówić się nawet na tą partię i zagryźć zęby i te 1,5 godziny, czy czasami więcej spędzić wspólnie nad planszą. To jest myślę fajne, nie? No bo no wszyscy chyba już i tak dużo przed tym komputerem siedzimy, tak? Abstrahując od tam tego, czy granie przez kompa jest dobre, czy złe, tak? Ale no, żeby jednak czasami też żywego człowieka, tak? Z nim właśnie pograć. No Opluć na żywo. No tak, gry towarzyskie, tak? Gry planszowe, gry towarzyskie. Mimo wszystko. A chciałem Do was, tego zostały stworzone. No. Chciałem was zapytać o ten jeszcze Doomtown, ale to dobra, to kiedyś nam powiecie. Nie będę kasował tutaj tego, kasował waszych wynurzeń, ale a propos Czy właśnie... wspólnie pod namiotem żeśmy nocowali? Tak, w Doomtownie, ale grałem kiedyś w górach? Doontowna z kolegą Boguszem, o którym wspominałem, jak miałem, właśnie na konwencie u mnie był Bogusz, to Bogas miał tego Doontowna, graliśmy, spoko, podobało mi się, tylko to znowu gra, w którą trzeba łupać, ale to nie wiem. Tak. Czekam na wasze wynurzenia, ale tak a propos teraz, bo żeby tak płynnie przejść, a propos wydarzeń, żeby wyjść z domu i w ogóle poszukać sobie ludzi, to jeszcze oprócz tego, że nie wiem, Old Prince na mnie zrobił mega wrażenie, to jeszcze co zrobiło na mnie wrażenie, 2 konwenty, które te nasze kolejowe, 18-kowe, tak, które przeżyłem, które się w ogóle odbyły. I to powiem, że dla mnie... Wyszedłeś z domu po Tak. fajki, chociaż nie palisz, Tak, i skończyłeś w Krakowie. I pojechałem tak, najpierw do Rzeszowa jeszcze, wiesz, z pociągiem pełnym Ukraińców i jakichś tam nietrzeźwych Polaków. Pociąg był w ogóle z Berlina, wiadomo, więc pan z Warsu nie chciał wyjść pomimo 4,0 promila. Ale to już pomijam. Nie, ale to też dla mnie było coś niesamowitego, że grupka pasjonatów, wiecie, Aż ty to... zazdrościsz, no. Gdzieś tak zazdroszczę, bo mnie nie było stać na picie w Warsie i tam, wiesz, w kiblu musiałem popijać. Oj. Aż konduktor pytał, czy mam biegunkę, czy coś, że tak często wychodzę. Ale to... Na stacji nie wolno, panie. Tak. A, pan pije, dobra, to nie, A myślałem. nie, to proszę. Pan by się podzielił. To... Za późno. No już. Ale z druga flaszka z zapazuchy. Ale to powiem, że dla mnie wydarzeniem takim towarzyskim, planszowym tego roku były nasze 2 konwenty. Pierwszy Rzeszów to, wiecie, 10 osób, potem Kraków to już było 25-6 osób. Mistrzostwo świata, że jednak ludzie chcieli wyjść z domu, wyjechać, spotkać się. Sam miałem pełne portki, jak do tego Rzeszowa jechałem, bo to jednak daleko. No i kawał drogi też czasami Tak, to jednak było. Jeszcze PKP to dodatkowa... No i takie fajne przełamanie tej wirtualnej znajomości, nie? Na rzecz takiego prawdziwej tak, face to face. A to przede wszystkim, nie? Że w końcu się umówiliśmy, potem nawet to zaowocowało tym, że się tam u mnie spotkaliśmy na chacie. Tak, że w końcu, wiesz, ci ludzie się stali nie tylko nikami z forum, czy tam jakimiś tam ludkami, wiesz, na 18xx Games, czy gdzieś tam. I naprawdę fajnie było sobie pogadać i w ogóle pozytywni ludzie. Widać, że to dopiero 2 edycje, jeszcze się nie znamy, dlatego się lubimy. Ale Teraz w przyszłym roku przyjedzie 5 osób mniej, w następnym 10 osób mniej. Jubileuszowa 5. edycja będzie jakieś mordobicie, wiesz, każdy będzie miał inny szalik innego klubu. Ale No tak. nie, no to było spoko. To wam powiem, że nawet nie jakieś SN-y, czy jakieś tam rzeczy, które niedawno przestały takie podniecać, jakieś tam mainstreamowe konwenty w Polsce, których naprawdę jest coraz więcej i naprawdę coraz więcej ludzi uczestniczy, to też jest ciekawe, jak te planszówki w Spodku, coś w tym stylu, to nasze spotkanie tych takich kolejarzy, powiedzmy to, że w ogóle to się jakby rozprzestrzeniło, że też mamy w tym swój udział, że tam kłamiemy ludziom niczym premier w orędziu. Że to są dobre, ciekawe gry. Tak. O, dokładnie. Tak widzisz, to premier czy prezydent mogą kłamać na święta czy Nowy Rok, my możemy tam praktycznie co tydzień. Codziennie. I kto nam zabierze mikrofon? No, to muszę powiedzieć, że dziękuję wszystkim chłopakom, których już tam wymieniałem po 100 razy, ale to świetne. Tak jak mówicie, że wyjście do ludzi, spotkanie się, przełamanie tego na żywo, poznanie się, pogadanie, napicie się tam piwka,
pożartowanie. To świetna sprawa i mam nadzieję, że faktycznie w przyszłym roku wypalą kolejne te nasze spotkania, bo no, coś pięknego, nie? I naprawdę można się tak wyluzować, bo dużo pozytywnej energii. To, co zapamiętam, to naprawdę to, że każdy był taki właśnie tym pozytywnie nastawiony, zajarany, ale myślę, że to też jest ten efekt tego, wiecie, wyjścia sprzed kąpa, to co Piotrek powiedział, że jednak wyjście, są żywi ludzie, można sobie pogadać, jakieś tam emocje na żywo, pośmiać się, że to jednak na każdego działało naprawdę pozytywnie, że nie jesteśmy maszynami, robotami, nie? Jednak te hobby to są ludzie. Tak, super sprawa. I trochę to zabrałeś tak jakby z powrotem za monitor, nie? Że już nawet siadając do wymiany rozmów na Discordzie czy na forum, to już wiesz, kto jest po drugiej stronie, jaka osoba, nie? Tak, wiem kogo banować, zawsze jest kim nie grać, także jak najbardziej. Nie, ale to jeszcze... Dobra, ja bym, no. No nie, to Ja chciałem bym tylko to jeszcze podkreślić. super sprawa. Na koniec wrzucił taki wątek najciekawszy, czyli bazarowy. Co poszło nie tak, co się sprzedało, Ojej. a może coś chcemy odzyskać? To ja może Jakieś teraz plany się włączę zakupowe? na chwilę. No, No bo u mnie ja powiem szczerze, że nawet jestem happy, bo u mnie bazarowo dosyć mocno poszło. Ja w końcu zszedłem poniżej 80 tytułów, tak widzę, w kolekcji Widzę. powiedzmy. mhm. Tak, na BGG-u, także taka no, dosyć mocna wyprzedaż poszła. Kurczę, no kilka gier wypadło, które w ogóle nie doczekały się żadnej partii. Znaczy niby tutaj jeszcze widzę jest Gandhi na tym, coinowy Gandhi na półce, ale Ale już to ci tak, macha. tak, już ledwo się trzyma, tak pazurem ostatnio jest na wylocie. Atlantic Chase wyleciał, tak, czyli mówię teraz o grach, które no, nie doczekały się ani jednej partii. Kurczę, no poświęciłem sporo czasu na czytanie instrukcji, oglądanie jakichś gameplayów, później żeby to sobie jakoś rozłożyć, tam może nie fizycznie, ale nawet na TTS-ie. I stwierdziłem, że to jest Nie tak jest to olbrzymia warte. inwestycja czasu, energii, najpierw przygotowanie się, a później jak sobie wyobrażałem, że będę to tłumaczył, na przykład tam w Atlantic Chase tobie powiedzmy tylko, ale w Gundam, tak, w Coina 4 osobom i później będziemy siedzieli nad tą grą pewnie 5 godzin lub więcej, nie zagramy całej, non-stop będą pytania, non-stop będę to co Pito, tak, o czym mówił przy okazji pluszowych opowieści, będę sprawdzał, coś weryfikował, czytał jakiegoś faka, że matko święta, kurczę, no przecież mamy kupę gier, które znamy zasady, które siadamy, rozkładamy, ewentualnie jakieś tam przypomnienie, szybkie 7 minut zasad i jedziemy, tak? Ewentualnie jakieś tam 2-3 pytania w trakcie partii się pojawiły i się świetnie bawimy. I to są gry, w które właśnie niektóre mamy już nawet ponaście czy parędziesiąt partii, ale wcale absolutnie nie czujemy przesytu, a wręcz przeciwnie, tak? Cały czas jakby nowe rzeczy tam wyciągamy, cały czas nowych rzeczy się uczymy, cały czas zmienia się nasz styl, cały czas odkrywamy coś nowego. Mimo że być może dalej tam gramy jak patałachy, no ale no, bawimy się, no naprawdę się fajnie bawimy i czujemy cały czas czujemy wyzwanie z jednej strony i cały czas czujemy jakiś tam wzrost, tak? Czasami oczywiście jest jakiś tam delikatny regres, tak? 2 kroki w przód, 3 kroki w tył, ale pomalutku rośniemy, tak? Razem z tymi grami. No więc, no nie, no i no nie, no. I kurczę, No. widzisz, to 80 tytułów, które jest, to i tak jest nie do ogrania, to do końca życia jest nie do ogrania, to i tak jeszcze dalej będzie cięte. Tak, ja nawet nie mówię, wiesz, o pozostałych tytułach w naszej wspólnej biblioteczce, tak, czyli u ciebie, u pozostałych chłopaków, gier, które No ogrywamy. właśnie, to ja do tego bym troszkę nawiązał, bo tak naprawdę sprzedały się tytuły, które w zeszłym roku okrzyknęliśmy tytułami roku. Bus Splotera, Roads and Boats Splotera, No, ale Age of poczekaj, Steam. Ale czekaj, Age of Steam już jest, no. Roads and Boats mamy w tym. No On się właśnie, nie wybiera dlatego nigdzie. Dlatego chciałem nawiązać, bo każdy z tych tytułów z jakiegoś tam powodu odszedł. W przypadku Roads and Boats to jest dla mnie taka dobra lekcja oduczania się gulumowania. Czyli na zasadzie jest super gra, to ja też muszę mieć ją w swojej kolekcji na półce. W sensie, że po prostu duplikowaliśmy. jeden egzemplarz na całą naszą grupę mi w zupełności wystarcza. Oduczam się tego właśnie chęci posiadania. Chomikowania. I to jest chomikowania, tak. I to jest dla mnie na duży plus. Jeśli mówiliśmy, że jeśli komuś brakuje na wódkę, by chciał sprzedać, to po prostu mówi, że jest okazja. Tak. Zanim sprzeda. Bus. Znowuż. Tytuł, kurde, no świetny tytuł, którego co, no tak naprawdę
no mamy print and playa, to chyba tylko dlatego poszedł w świat, bo akurat Inaczej. była możliwość. No. U nas są 18. Mamy tyle 18. W pojedynczą 18 możemy jeszcze zagrać pewnie paręnaście lat. Tak naprawdę mamy tyle 18, że dopóki nie będzie jakby takiej woli, tak, że słuchajcie, to dzisiaj zagrajmy w busa. No dzisiaj w 18, a dzisiaj busa. Jak będzie taka wola ludu, to się odkupi z powrotem nawet pewnie za niemałe pieniądze, a dopóki po prostu cały czas są 18, a to nie jest gra, która działa na 2 osoby, tylko no raczej najlepiej na 4, tak naprawdę, no to no jakby Jakiś no, sens trzymać. do tanga tutaj potrzeba 4 tak naprawdę, tak, a przynajmniej 3. No i podobnie z Age of Steamem, którego już też praktycznie jest na wylocie, który jest no, dla mnie chyba najlepszą grą, jedną z lepszych gier, jakie grałem, z tego względu, że próg wejścia jest bardzo mały, a interakcja bardzo wysoka i rozgrywka niesamowicie emocjonująca. Ale jedną rzecz bardzo mądrą ktoś, nie wiem czy nie Galatol chyba napisał na forum ostatnio, które tak mnie też oświeciło, że tak naprawdę od drugiej połowy gry to o zwycięstwo grają 2 osoby zazwyczaj. Reszta to już jest takim tłem, a tak naprawdę biją się 2 osoby o tą palmę zwycięstwa. No u nas to różnie bywało, wiesz? Oj, z tych chyba partii, raczej które to ja zawsze widziałem. mam wrażenie, że to rzeczywiście zawsze Ale były być 2 może. osoby, które o pierwsze miejsce, ale mimo wszystko ja nadal się świetnie bawiłem, nie? To tak czy siak to No ja ta uwielbiam. gra- Ja uwielbiam, ale to jest ten sam kazus co z 18. No jak są 18, Tak. 18, to siłą rzeczy. Ja za mało gram zdecydowanie, żeby jeszcze Age of Steam, tak, dopchnąć, tak, a plus jeszcze znaleźć właśnie te 3 pozostałe, przynajmniej tak, 3 osoby, bo to kolejna gra multiplayer. Więc Także taki no bazar surowy, ale no kurczę, no trzeba też zdać sobie jasną sprawę, że wszystkiego nie ogramy i po prostu zamiast się frustrować tym, że czegoś nie ogrywamy, to po prostu puścić w świat, Tak. niech ktoś inny się z tego cieszy. Bo szczerze powiedziawszy, to o te gry, Boost, no mówię, Roads and Boatsów nie liczę, bo Roads and Boatsy są i się nigdzie nie wybierają, ale Boost i Age of Steam naprawdę płakałem, jak były sprzedawane. Przez lata się oszukiwałem cały czas, że to jest taka gra, która ma być w kolekcji, ma być i tyle, koniec. Nieważne, czy jest grana, czy nie, raz na ten rok, raz na czasami 1,5 roku wejdzie na stół i to jest okej. No teraz stwierdziłem, że to jest zbieractwo, nie? To nie jest granie w gry, tak. Nie ma szans, Dobra, żeby to Piton. wchodziło. U ciebie tam był srogi też zakup w pewnym momencie tych 18. No ja to sobie postanowiłem, że będę tylko te 18 powiedzmy kupował, zbierał i Mhm. powiem wam, że przez 2 lata, bo to już tak na 2 lata popatrzę, jak miałem gdzieś około 400 tytułów, 400 tytułów z przypomnijmy, dodatkami, to teraz mam Od żywych i 250. od zmarłych. Tak, od żywych i od zmarłych. To ten rok naprawdę Nic się nie marnuje. Ale to tak jak wiesz, Trup ściele się gęsto. jak wy powiedzieliście. To jest krąg życia. Krąg To jest tak jak życia. król wie. Jak wy Simba. powiedzieliście, że przynajmniej teraz ktoś jest To zadowolony. kiedyś zarycza będzie na twoje rękowisku. Simba, zobacz. Ojej. Dobra. Jak jest przynajmniej ktoś zadowolony. Nie, sprzedałem naprawdę ze 150 gier w ciągu ostatnich tam 2 lat. Ale co rodzina nieboszczyka? Nie no, ale rodzina nieboszczyka przynajmniej ma z tego parę funtów. Ale też kupiłem sporo. Ale co w ostatnim czasie, co tak żałowałem, to sprzedałem gry, które naprawdę uważałem za super. To 1960 prezydenta, czy tam prezydentów, Mhm. Sekigahara i jeszcze Friedricha w końcu sprzedałem, nie? Bo jak o Friedricha, jak żyłem tym, że wiecie, 5 lat temu czy 6 zagrałem świetne partie, a to 6 lat dosłownie leżało i się kurzyło i zawsze mówiłem, że spokojnie zagram z kolegami, a teraz z tymi samymi kolegami to oni mówią tylko, no to pograjmy w jakąś 18, sami ich do tego zmuszałem, a teraz mam za swoje. No to stwierdziłem, że no nie będę się wygłupiał. Tak samo w Sekigaharę, już mówię do Ady, też tam zagraliśmy raz na jakiś Ten czas. sam case. I mówię do niej, czy będziemy w to grali? No nie. To nie. To sprzedałem, tak? Tak samo w tego prezydentów. Graliśmy, świetnie się bawiliśmy, ale znowu pytanie, będziemy w to grali? No nie. Znaczy w sensie wiecie, że nie będziemy w to grali co tydzień, nie wiem, nawet co miesiąc, tylko raz na rok, to co Piotrek mówi. Będę patrzył na te moje półki i będę się cieszył, że mam tę grę, ale w nią nie gram, to... Znaczy to tych gier mi może trochę szkoda, bo one są bardzo fajne, bardzo dobre, tylko
do ciągłego grania. No i teraz tak patrzę na Rebelię. Konkurencja jest mordercza, nie? Tak, konkurencja jest mordercza. Irek od razu powiedział, sprzedaj Rebelię. Mam zaufanych ludzi, zapytam. Ale nie. Rebelię chcę sobie zostawić, bo to jednak, wiecie... Bazar na żywo. To jest jednak taka gra dla mnie jak Brass, mimo wszystko, że coś wyjątkowego, a Rebelia jeszcze ma ten klimat. Ale kurde, nauczyłem się to, ale to już byśmy musieli naprawdę na inny program, taką ewolucję planszową. Jak ktoś tam fajnie na YouTubie zapytał w komentarzu, jak to jest, że ludzie nie chcą grać w nowe gry? Właśnie takie dobre pytanie było. No to nie na dzisiaj może. Na pewno nie na dzisiaj, ale tak się nauczyłem, wiecie, że jednak już, tak jak wy mówicie, ale to jest naprawdę 10 na 12 lat grania, żeby nie muszę mieć wszystkich gier, nie muszę mieć gier, które koledzy mają, powiedzmy, tak jak wy mówicie, jedna kopia jest w ekipie, to jest okej. To ja tak zazwyczaj mam z 18. No, mam grę i chłopaki też już przestali na przykład kupować w jakichś dobrych sklepach planszowych, które 1880 nie sprowadziły na święta. To już nie są te czasy, co 10 lat temu, prawda, że ludzie zagrali w grę o Tron i nagle 6 osób kupowało, wszyscy kupowali grę o Tron, prawda? Ale tak, i nikt w to nie było, gra, ale tak było, że 6-osobowa. muszę to mieć, ale to też z biegiem czasu, nie? I to jest tak samo to, że nie musisz tego mieć na półce, nie musisz to grać, możesz to sprzedać swobodnie, ale mimo wszystko, no trochę żałuję tych gier, bo zawsze fajne emocje. Właśnie mówię, Sekigahara 1960 Making of the President i tego Friedricha, to tych gier powiedzmy żałuję. Chętnie bym w nie zagrał, ale no zniknęły, tak? W ich miejsce się pojawiły tam gry po nieboszczykach. Także jest okej. Ale to mówię, to kurde, długo dojrzewałem do takiego, wiecie, świadomego wyboru, żeby sprzedawać te gry i nie kupować nowych. I na przykład w tym roku nie kupiłem żadnego euro, co jest w ogóle pierwszy raz... Zawsze co roku, pamiętam, zbliżało się Essen, to już tam był ruch na pierwszy raz wątku. Dobra, kłamie. Okej, dobra, teraz ukłamałem, bo zamówiłem grę Chiny 1880 u kolegi Adama i razem z tym dopakowałem do koszyka, żeby mieć darmową wysyłkę. Dopakowałem tam nową grę Friedmana Freeze, takim pawiem czy bażantem na okładce, jakąś taką małą karciankę. I tą grę z Oin Games, Scout, która jest takim trick-taking, tak? Trick-takerem i to dopakowałem, no ale dobra, zamówiłem to. A tak to samo 18 kupowałem i gry dla dzieci, także ale pierwszy rok, kiedy nie kupiłem żadnej dużej gry tak naprawdę, nie? I to zajęło mi to 12 lat. Ale... A powiedz mi, Horse's Carriage zamówiłeś? Zamówiłem. Zamówiiem no podobnie, to już €1 masz zamówione. Podobnie, ale to wiesz, to w przyszłym roku przyjdzie. To tak jak nas powiedzi. Ale tak. To nie, no to liczę jako premierę 2023. Bo właśnie chciałeś zadać pewnie pytanie, na co czekamy w przyszłym roku. Tak, co tam? No to tak samo jak ty, a ty też zamówiłeś, no, ale jedną kopię macie? Czy każdy zamówił? Jedną kopię mamy, pojawiła się już instrukcja, powiem wam, że mam bardzo mieszane uczucia po przejrzeniu instrukcji, troszkę się zaczynam skłaniać do tego, co Piotrek mówi, że no być może ta pasta hitów, znaczy nie, być może i to będzie hit, ale niekoniecznie być może trafiający w nasze gusta, no zobaczymy, na pierwszy rzut oka jest tego strasznie dużo. I to rzeczywiście zaczyna wyglądać jak takie, taki Euras, gdzie masz mnóstwo mechanik, jeszcze to. Ale zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie, bo być może tutaj zobaczymy. Będzie to dużo bardziej gładko niż się wydaje na papierze, więc czekamy. Ale są tytuły, do których na przykład wiem, że na chwilę obecną nie siądziemy, tak jak OAT czy John Company, bo po prostu nie mamy ludzi chętnych do ogrywania tego typu tytułów, więc tutaj się też nie oszukujemy, nie kupujemy, żeby sobie stało, bo FOMO. Nie olewamy FOMO, po prostu bardzo rzetelnie, mam wrażenie, podchodzimy już do tych zakupów. No parę tam się Piotrkowi zdarzyło potknięć, ale jest na dobrej drodze już. Tak, cały czas się uczy. Ale przewrócił się i leży. Tak, cały czas się uczy, jak nasz pełniący obowiązki prezydenta kolega. Ale ale jeszcze a propos... Przepraszam cię, Piotrek, bo zaraz mi myśl ucieknie. Śmiało. Ze Sploterem
to się tak zastanawiam, czy oni nie będą mieli, wiecie, takiej klątwy mimo wszystko food chaina. Tak jak kolega Portugalczyk wydał tą maszynę, swoją pogody i tak wszyscy już stwierdzili, że no już kurde wyczerpał się, nie? Czy wie, było to dzieło życia, ten food chain magnat, ten Opus Dei i tak już potem... Może tak być, nie? No, zobaczymy. już nie? jak się Też jakby wejdzie na pewien poziom, to utrzymać, czy jeszcze przebić, to, no tak, to tak. na pewno nie, jest trudniej, tak, niż się wspiąć na ten szczyt. No ale zobaczymy, no. Czas pokaże. Słuchajcie, ja jeszcze z pozytywnych rzeczy, chociaż tak trochę może super pozytywnie, ale że pomalutku właśnie zaczynamy z Irkiem w tego Doomtowna, tak? Czyli jakoś tak troszeczkę bardziej na poważnie wchodzić właśnie w Elcega. Zobaczymy, jak długo wytrwamy w tym. Myślałem, że powiesz o rulecie Krychowiaka. Krycha! No, zobaczymy, ale no jestem jakby pełen dobrych myśli, pełen nadziei. Jestem ciekaw, no bo mówię, no to są też gry przygody, tak? To jest jak wejście do króliczej nory, tak? I odkrywanie tych cudów, dziwów, cukiereczków nowych. Jestem mega jestem ciekaw i no pełen nadziei, tak? Jakby na tą przyszłość. Jedyne, czego się boję, i to nawet chyba bardziej z mojej strony tak naprawdę niż z Irka, to jest niestety dostępność, tak, czasowa, bo ostatnio to jest dramat, tak, jakby Irek obiecywał, że po drugim dziecku jest dobrze, jest lepiej, tak, będzie miał się z kim bawić, super. Teraz mówi, że przy trzecim się wszystko statkuje. Dopełnia. Tak. No Także... nie, no, jeśli czas pozwoli, jeśli będziemy dalej nagrywać, no to przyszły rok się zapowiada pod kątem właśnie LCG-ów, 18 czy sploterów, więc raczej w tym kierunku będzie tutaj kanał się rozwijał. Mam Pewnie nadzieję, że coraz mimo bardziej wszystko będzie się monotematyczni będziemy, prawda? Tak, niestety tak, więc część osób pewnie odsubuje, jeśli jeszcze tego nie zrobi. Spoko, dorobię fake konta. A słuchajcie, ale tak, będziemy monotematyczni. Znaczy niestety, dla nas stety, bo się świetnie bawimy i tego też każdemu życzę. Tak. To jest to, co sam odkryłem, że kurde, świetnie się bawię, właśnie nie ma FOMO, jest elegancko, ale Nie musimy grać markowe gry. Tak, nie musimy właśnie biegać za tymi nowościami, tak? Nie musimy właśnie robić sprawozdania z SN, żeby być na topie, że tak powiem, tylko sprawozdanie. Kupimy te gry i sprzedamy potem za miesiąc po jednej grze, to jak ktoś lubi, no już się odzwyczaiłem, także cieszę się, że przynajmniej ten etap przeszedłem. Ale dobra, jedno pytanie mam tylko. Doomtown jest dalej rozwijany? Ma dalej, wiesz, dodatki? I tak na dalej? nowo, tak. Tak? Skrzeszony, tak. Bo Mixenil mówił, tak. bo też z nim Przez twórców. gadałem z nim ze 2 razy, mówił, że naprawdę zainteresowanie tym tytułem w Polsce jest no mizerne. Opowiadał mi tam, jak się spotykaliśmy właśnie, że Doomtown bardzo fajna gra. No sam miałem tam okazję zagrać ze 2 razy. No ale spoko. A druga rzecz, nie macie tak, bo ty, Irek, mówisz, a ty masz dorosłe dzieciaki, a ty masz, Piotrek, młodsze, tak jak ja, to ja właśnie pod kątem dzieciaków powiem tak, że one tak zjadają dużo czasu, więc Irek kłamie. jak już masz duże dzieci, to może faktycznie masz czas, ale małe dzieci to... Nie no, ja na to liczę, że jak troszeczkę podrosną, to odrobinę będzie luźniej, tak? Znaczy modlę się o to. Ale nie. Żłobek, przedszkole, sierociniec, gdzieś tam zawsze można wyjść. Gdzieś tam tak. Cyganie, dokładnie. Ewentualnie, wiesz, gdzieś przywiążesz do klatki z lwem w zoo. Ale ale co ja się cieszę, że mój mały Oskar zaczął grać już więcej w gry, już więcej się skupia, no tam 3 lata skończył. I nawet w Kto to był zagraliśmy jeszcze tą wersję, którą kupiłem tam z 10 lat temu. I nawet jest w stanie tam, wiecie, skupić się, pogadać coś. Także nawet nie 18, tylko gry dla dzieci w tym roku najwięcej ogrywałem już. Przestałem notować na BGG. ale to nie, no tak, fajne to jest. Nie? I to, co się wcześniej wyleczyłem, to co mówiłem, to co Jarek mnie zainspirował, pozdrawiam cię, Jarku, jeżeli tam gdzieś no właśnie, o to jesteś, chciałem zapytać. To jednak córka mówi, że coś tam to zagramy, nie? Coś tam to zagramy, to ci się podoba, nie, no to sprzedaję, no i tyle. No. Nie mam tego parcia, po prostu wolę, żeby byli szczęśliwi. A jeszcze tak zapytam właśnie tym optymistycznym akcentem, co tam na gwiazdkę dostaliście, czy kupiliście growego? Pod choinkę. No, u mnie to się te farbki pojawiły. Farbki się pojawiły pod choinką. Ja to jest jeden z takich elementów tego roku,
To są właśnie powrót do czytania książek. To jestem mega zadowolony, bo ja uwielbiam czytać książki, ale przez wiele lat gdzieś to zaniedbałem. No i drugi Koledzy nie element chcą ze mną grać. Ja cały czas czytam te same książki. No Po tak, niemiecku. Ale nie solo. A drugi element hobby, no to znowu malowanie figurek właśnie. To jest tak dla mnie wciągające jak układanie puzli, tylko że efekt jest ciekawszy, nie? No i dostałem od żony właśnie zestaw farbek, więc sobie Zombicide'a maluję. Jestem mega szczęśliwy. Także u mnie z prezentów to Ja nic nie dostałem, ale ja się tak często nagradzam, że tak powiem, że po prostu jak coś jest potrzebne, to się bierze. Nie, bo naprawdę już bardzo wybiórczo staram się dobierać te tytuły, które kupujemy, tak, z Irkiem zawsze gdzieś tam sobie coś plotkujemy i tak z reguły on powie, że to bez sensu, ja to kupię i później okazuje się, że miał rację. Nie, gorzej, ja mówię kupuj, a później mówię nie, wiesz co, skanceluj jednak. To we wszystkie strony się zdarza, ale tak no, staram się wybiórczo i też się wyleczyłem z tego, żeby wszystko nowości testować. I jeżeli coś jest naprawdę dobre, to z reguły po tych paru miesiącach, jak już ten kurz opadnie, ten kult nowości troszeczkę to ta gra i tak się przebije i tak dalej będzie miała bardzo pozytywne oceny i gdzieś tam do mnie to dojdzie i to nie jest tak, że ta gra będzie nie do dostania, tak ewentualnie. A mało tego, jeszcze często właśnie jakaś tam używka się trafi albo dwie za parę złotych mniej, tak? Także tak trochę bardziej na spokojnie, tak? Plus, no znowu, no mamy tyle tych gier, że to jest, to jakbyśmy mieli kilka żyć, tak? I grali po 10 godzin na dobę, to byśmy tego nie dali rady przemienić. No i u Ciebie, Piton, widziałem pod choinką zdjęcie, wysyłałeś 18 Korea, tak? Coś powiesz o tym tytule? Tak, znaczy nie no, powiem, zostaw coś na nowy rok, żeby wiesz, było o czym opowiadać, ale kupiłem 18 Korea sam sobie we wrześniu i dotarło przed Wigilią jakoś tydzień, także też byłem zadowolony, bo statkiem płynęło z Korei, z tej dobrej Korei. Najpierw Seul, potem Busan, Hongkong, Rotterdam, Gdynia, także i tak jestem zadowolony. No patrz, a do planszostrefy z Niemiec nie mogło. Nie mogło dojść dopłynąć, 1880 Chiny, no dokładnie, no ale nie róbmy im złego PR-u. Reszta ludzi zadowolona. No nie wiem jak to jest z tym, ale podejrzewam, że tam Adam zamówił wersję angielską, a chyba w Europie ta wersja niemiecka krąży, a wersja angielska jeszcze chyba nie dotarła z Chin, tak mi się wydaje. Ale Korea no, jest takim ciekawym wynalazkiem, no ich tam powiedzmy. Bo to jest debiut tych projektantów. Tak. Bezpośrednio tego projektanta zamawiałem. Mówiłem też na antenie, on tam sorry, no PayPal. To już mi się to wydało podejrzane. Myślę, czy ty masz jakieś romskie korzenie. ale goście, ale co jest tam, wyróżniki są, to powiem, może w jakimś tam innym wjeździe, ale razem z tak zwanym dodatkiem, to tam jest, słuchajcie, 60 firm prywatnych. 60 firm prywatnych. To Mike Hutton robi. Ale nie wszystkie wchodzą. No tak, są właśnie losowane. Mike Hutton też robi taką 56. grę, gdzie będzie też milion firm prywatnych, także nie wiem, czy Koreańczycy to ukradli od niego, czy on od nich. Ale to sobie powiedzmy kupiłem i tam powiedziałem Adzie, żeby mi dała pod choinkę. Piękne umysły, myślą podobnie. Ale też mojej mama się pytała, co mi kupić. Powiedziałem, że mam taką grę. A ile kosztuje? To powiedziałem tam z 200 zł, to mi dała 100 zł, także... To jeszcze 600 tak, jeszcze troszkę. Jeszcze parę lat i się zwróci. Ale też. Synu, co roku kupujesz tą samą grę? No, raty spłacam. Ale co chciałem powiedzieć, że oprócz takich gier jakichś dla dzieci, Kapitan Nauka czy coś, to kupiłem Eurobiznes. Jak się z Irka śmialiśmy, jak odcinek Polecajki był, Irek wyjechał z Monopolem, to tam wiadomo. Eurobiznesem. Na mieście, czy Eurobiznesem, dobra. To już nie wiem, ale wtedy nie chciałem w ogóle, wiesz, znać ciebie. Ale chciałem bo moja córka chodzi na takie zajęcia też matematyczne, jakieś tam Akademia Logicznego Myślenia i tam też pani sprytnie im daje, wiecie, gry. Ona im daje gry, które my mamy w domu, ale w domu nie chce w nich grać. A my za to płacimy 250 zł. Żeby ona 4 razy w miesiącu sobie pograła w grę. Genialne, nie? Także ja będę gry pokazywał dzieciom sąsiadów. Nawet i za 100. Ale właśnie,
Właśnie, może to dzieciaki, kurczę, muszą grać ze sobą, nie wiem. Tak, nie chyba, wiem, czego to wiesz, zależy. atmosfera i towarzystwo, ale nie, oni grali w Monopol, żeby tak szybko skrócić. I chciałem mi kupić ten Monopol, tak? Bo mimo wszystko wiadomo, że to jest tam infantylna gra, bo tam jeździsz w kółko, ale jest jakieś dodawanie, odejmowanie, coś tam się policzy, No te tak, pieniążki. pieniądze trzeba wymieniać, rozmieniać Jest, trzeba. Dla takiego małego dziecka, powiedzmy, które się uczy matematyki, są tam fakt wysokie nominały, ale patrzyłem na różne wersje Monopolii, wam powiem, i nawet jest Monopolii Opole, niedawno wyszło u nas, ale są tak daremne te miejsca, w sensie na przykład stadion, albo jakiś tam dworzec. Potem patrzę na jakieś Monopolii Polska, a tam plaża. Nawet nie potrafią, wiecie, nazwać tego jakoś ładnie, żeby coś zostało. Nie? Wyróżniało się. Tak, ten Eurobiznes, macie nazwy państw, nazwy miast. Ja do dzisiaj pamiętam, skąd się jakieś tam państwa wzięły. Że za Wiedeń się Tak, dużo że płaci. za Wiedeń się dużo płaci, dokładnie. A wiadomo, kto pochodził z Austrii. Oprócz Lodnego. I tego pana z piwnicy. Ale nie, tylko chodziło mi o to, że wiecie, myślałem, że mimo wszystko jest jakaś tam wartość edukacyjna w tych monopolach, nawet tych, co tam Polska mają w tle. Ale tam strasznie takie generyczne te nazwy były. Generyczne. Tak. I kosztują, Eurobiznes mi kosztował tam 40 zł, a Monopol tam była 130, także... No. Tak, ale Eurobiznes jest tak zbójecko-chamsko wydany, kurczę, tak, no. właśnie Po prostu na tekturce. Karty tak to mnie są boli. takie... Miałem karty wersję, takie też tekturki jakieś takie. miałem wersję z cięte. lat 80., która była tak gruba plansza, grube karty, wszystko było plastik był strasznie gruby, a teraz jak to wziąłem do ręki, to tak się śmiałem, że Aż przykro, no tak budżetowo, że hej, no, to tak samo wydają 18, Wolfram tak wydaje. Ojej. Także ale to z takich ciekawostek gwiazdkowych, to moja 18 Korea, ale to już na przyszły rok zostawmy. No i Eurobiznes, także odwołuję to, że plułem na Irka i pisałem na murach brzydkie rzeczy, że kto nie skacze, to gra w Eurobiznes. Więc to... No ale widzisz, ale tutaj też tak dodałeś taką myśl, że w domu zobacz, jak stary tam mówi zagraj, to dziecko jest B, a gdzieś pójdzie z kolegami, to tak samo w dorosłym życiu też jest, że kurczę, dużo ludzi się gdzieś tam obrusza, że ktoś powie coś o grze, o ich ulubionej grze nie tak, nie? A to często wpływ mają na to tak po prostu różne warunki, że ktoś się świetnie bawił, nawet ta gra była w tle, ale atmosfera była super, bardzo fajna zabawa. I on zupełnie inaczej odbiera już tą grę, no i słyszy, że ktoś pluje, no to odbiera to, wiesz, gdzieś tam no smutno się robi, nie? No Więc, tak, zdecydowanie. Kurczę. No albo w drugą można, stronę, wiesz, nie? Ktoś mógł mieć gorszy dzień, tak, i No. zagrał w grę, no i niestety, tak, gdzieś tam przeżywał jeszcze. No tak, no, jesteśmy ludźmi. Dlatego nie wolno po jednej rozgrywce, tak, opluwać. Z 7 7-latkiem. Tak. Nie, ale to też wam powiem, że to też z biegiem czasu człowiek się już wyluzowuje, że tak powiem. Gra nie dla ciebie, czy tam nie ten, no okej, no to można iść dalej. Tyle takie bogactwo jest. A Tak, też człowiek mimo wszystko po sobie patrzy, że umie już, no nie wiem, też się wyluzować, właśnie powiedzieć coś dobrego, mądrego, czasami pomilczeć. A inna rzecz jeszcze, że tak jak wy coś powiecie o grach z 7-latkami, na przykład. Pierwszy przykład z brzegu. Ale nie, że też jak ludzie tego też nie doceniają, że ktoś powie mimo wszystko o mainstreamowej grze coś złego, tak? Bo większość ludzi, wiadomo, docenia, tak? A ten efekt, co mówiliście też, że ktoś kupi grę, ma grę za 500 zł na półce, to jej wartość rośnie Tak. natychmiast. Nie, no to... Ona się to musi nie... podobać. Musi się podobać. No, ale Zapłaciłem 500 zł, to musi mi się podobać. Ale panowie, no, bo tak mówicie, jakbyśmy o kosmitach gadali, no a wam to się nie zdarzyło? No ja tak samo mam. Ale tak, tylko mówię, że to z biegiem czasu, Dopóki wiesz, jest na Piotr, półce, to... z biegiem czasu przychodzi to, że jesteś w stanie powiedzieć, że coś jest kicha, tak? Albo nagle docenić to, że ktoś jednak powie, że gra jest, no nie wiem, Ale to zazwyczaj zła. już jak sprzedasz tą grę. No, to wiadomo, że To wtedy się okazuje. A nie, to marketing- jednak kiepska była. marketing Jak już masz musi kasę być. w garści. Tutaj też myślę, że to, że gra jest kicha, to jest taki skrót myślowy od tego, że według mnie, prawda, ta gra jest coś tam, tak? No. Ale to też, No bo to myślę, że, subiektywnie zawsze tam... że ludzie też, tak jak Irek powiedział, emocjonalnie do tego podchodzą, bo fajnie było, fajne wspomnienia, fajna ekipa,
dobrze się grało i wiecie, ktoś obraża moją grę, ja też tak zawsze reagowałem na jakieś brasy czy inne rzeczy. Ja też się oburzam, jak ktoś... Znaczy teraz, ktoś ale lepiej teraz się przynajmniej wiesz, teraz przynajmniej pluję tam na ekran, już nie łapię za klawiaturę na przykład. Także to już jest też duży postęp. Tak, progres. Tak, Uczymy się. Jest I progres. rozwijamy. Nie, ale to też potem z biegiem czasu też zacząłem doceniać ludzi, którzy jakieś konkretne zarzuty mają, albo nie idą z tą falą mainstreamu, i wiecie, solidne gry, albo szkoda recenzji słabych gier, tego typu rzeczy. To też doceniam, jak ktoś mówi, co czuje, naprawdę. No, wiem, że mogę się nie zgadzać, ale jednak takie coś jest dla mnie ciekawsze. No, myślę, że to też z biegiem czasu ktoś też doceni. Nie? Chociaż ci ludzie, którzy nas tam Tak, no bo fajnie słuchają, jest to... spojrzeć na grę, którą lubisz z innej perspektywy i po prostu przemyśleć, że ktoś na to tak patrzy, nie? I bez unoszenia się, bez nerwów, na spokojnie. No ale nie zawsze to jest takie łatwe. Dobra. Podsumowaliśmy ten podły 2022 rok. 2023 będzie lepszy, ciekawszy i milszy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie, kto tam dotrwał do końca. No i co? Na przyszły rok nie wiem, czy nam się będzie udawało wrzucać co tydzień. Z jednej strony jest to dla nas taki bacik, tutaj z Piotrkiem rozmawialiśmy, że jest to taki bacik, że jak już się człowiek wpadnie w ten tryb, no to już stara się, żeby co tydzień było, ale z drugiej strony też to nie może być dla nas coś uwierającego w 4 litery, nie? Znaczy ja powiem inaczej, że staramy się zawsze nagrywać z serducha, nie? Że jak nie ma weny, w sensie nie za bardzo mamy co powiedzieć, no nie mamy kontentu, tak? Nie mamy jakichś przemyśleń, to nic na siłę, tylko to, co powiedział Pito, tak? Że czasami lepiej zamilknąć, nie? A jak mamy coś nam się wydaje, że chcemy przekazać światu, no to ciach. Wy tam jeszcze Tak, we dwóch pogracie, ja to z wami tam też muszę coś pogadać. Pomysły mamy, bo też, żeby nie było, też były pomysły na nagrywanie, są dalej, ja mam w kajeciku, tylko że u mnie akurat na przykład rodzina, dzieci się pochorowały, my się pochorowaliśmy, wiecie, no. Życie nas po prostu dojechało. Tak, ja tak. też musiałem po prostu, no nie wiem, zniknąć, bo kaszlałem 2 tygodnie na przykład. No. Więc to, u nas takie niemieckie choroby są porządne, 2-tygodniowe. Także to też, no, to życie, taka jest prawda. Nagrywamy to społecznie, powiedzmy od serca, jak Piotrek powiedział, więc tutaj... Na kawę nikt nam nie rzuca. Dokładnie. Jedna osoba. A to przepraszam. To jeszcze fałszywe, bo to ode mnie. Judaszowa kawa. Ale będziemy się starać. Jednak to jest gracze dla graczy. Dla mnie największą wartością jest to, że... Jesteśmy tak pozytywnie zaskoczeni. Słuchają nas ludzie. 500 osób gdzieś tam tak, właśnie gdzie mówimy o grach 3/4 niedostępnych. A 1/4 to w ogóle z takiej półki niegrywalne. Niegrywalnych, ale no kurczę, jednak jest nas więcej osób, które gdzieś tam szukają właśnie takich może mniej mainstreamowych tytułów i to nas cieszy, że jest, to najważniejsze, że jest feedback, że ludzie piszą, dzielą się ze swoimi spostrzeżeniami, bo to jest taka wartość dodana do kanału, że ktoś nawet tak za się pół nie roku, zgadzają, widzi komentarze, tak, ale widzi za pół roku komentarze i to są często dopełnienia, jakieś informacje do tytułu, których my na przykład nie widzimy. No, także bardzo dziękujemy za każde dobre słowo i kolejny rok razem. Pykło. Dobra, to tyle. Pykło. Dzięki serdecznie i do usłyszenia. Hej. To do widzenia, dobrej nocy. Trzymajcie się. Buziaczki od dżentelmenów. Buziaczki od Piotrka, Irka i Pitona. Także słyszymy się w nowym roku. Hej. Albo nie. Dobra, zatrzymujemy, tak?